Siemanko moi drodzy, mamy dzisiaj rodzinną wycieczkę do kopalni Guido. No dobra, zaraz zobaczymy, zapytamy się. Czekajcie, bo lekkie niedomówienia mamy. Przyjechaliśmy do kopalni, która została założona w 1855 roku. Jest teraz oczywiście muzeum. Można sobie zwiedzać tutaj fajnie. Kopalnia ma 3,5 km teraz podziemnych. Wow, będzie co robić. Ogólnie 2,5 godziny mamy tu spędzić. Czy szybciej, czy krócej pójdzie, nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże. Zaczynamy! Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Co jest śmieszne? My mieszkamy całkiem niedaleko, godzinka drogi stąd, od Śląska, bo mieszkamy w górach. Bielsko-Biała należy do gór. My jesteśmy spod Beskidzia. Jesteśmy Gorole, nie Hanysy. Nigdy w życiu nie byłem w kopalni węgla. To jest niesamowite. Ale w sumie, jakby nie gadać, to ostatnio, w wieku 37 lat, pierwszy raz jechałem metrem w Warszawie. No same pierwsze razy. Człowiek był w 172 krajach, a dopiero co chwilę coś pierwszy raz robi. Z metrem to było aż przegięcie, no ale czasem się tak zbierze. W sumie z kopalnią trochę też. Byłem w kopalni złota, w kopalni soli, w kopalni jeszcze czegoś byłem. Jechałem na pociągu z rudą żelaza, który z kopalni wyjechał, ale w kopalni węgla jeszcze nie byłem nigdy. Właśnie musimy dobrać sobie kaski i zaraz zaczynamy. Pojedziemy do kopalni. Na początku idziemy posłuchać zasad BHP. Musicie tutaj przyjechać w butach, to od razu wam mówię. Ja polecam wziąć bluzę, Piotrek nigdy tego nie praktykuje, ale ja uważam, że Bo mi nigdy nie jest zimno. Nowo powstający szyb ma średnicę około 8 metrów. Kopie się go tak głęboko, jak zalega węgiel, mijając po drodze kilka pokładów węglowych. Aby kopalnia mogła funkcjonować, należy zbudować przynajmniej 2. Jedziemy w dół. Takie stare wagoniki na węgiel. Podejdźcie tak, żeby tą tablicę wszyscy widzieli. Widzicie? Tak. Super. A teraz macie ducha. Witajcie w kopalni Guido. Tak, to moje dzieło. Miałem 25 lat, kiedy ją założyłem. I może troszeczkę nieskromnie nazwałem swoim imieniem. Dawne dzieje. Dokładnie rok 1855. Nazywam się Guido Henkel von Donnersmarck. Moje uszanowanie. W połowie XIX wieku, jeszcze jako hrabia znanej na Śląsku rodziny magnackiej, zacząłem inwestować w prężnie rozwijający się wówczas przemysł. Majątek ojca pomnożyłem wielokrotnie, choć jako 18-latek nie miałem żadnego doświadczenia. W XX wiek wkroczyłem już jako książę. Byłem jedną z najbogatszych osób w całych ówczesnych Niemczech. Posiadałem bowiem na Górnym Śląsku liczne zakłady przemysłowe, w tym kopalnie i huty. Ale z powodzeniem inwestowałem też w wielu innych regionach Europy, a moje zjawiskowe rezydencje można było podziwiać na przykład w Berlinie i Paryżu. Słuchajcie, pierwszym elementem, którym się spotykamy, to właśnie element czasów kopalni doświadczalnej. Bo zasobnik węgla typu skarbek to urządzenie, które było testowane w tej naszej kopalni, a my stoimy tutaj przy bębnie zrzutowym, to znaczy tam z góry, kiedy jak to wszystko działało, sypał się węgiel do wózków górniczych, które stały tam, gdzie wy stoicie. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo fajnie ten pan, który jest naszym przewodnikiem, opowiada nam wszystko. zgadzam się. Super, super przewodnik. Przechodziłem przez tamę bezpieczeństwa TB. Trzeba było otworzyć. Ostatnia osoba ma zamknąć. Przepływ powietrza to blokuje, żeby wszędzie był odpowiedni. Założę się, że na pewno nie jeden górnik mnie tutaj ogląda. Także dajcie znać, w których kopalniach pracowaliście lub pracujecie.
szyb, zjeżdżamy pod ziemię, wyrobisko pionowe, ok, wyrobisko poziome. Obudowa, dobra, kombajn chodnikowy, będziemy przy takim dzisiaj. Wpierw przebijamy się przez kamienie, skały, potem dochodzimy do węgla, w węglu robimy sieć wyrobisk równoległych i poprzecznych. Równoległe to transportowe, wentylacyjne, poprzeczne to wyrobisko, które będziemy urabiać węgiel. Uzbrojone w sekcję obudowy zmechanizowanej, przenośnik zrzębowy oraz kombajn. Maszyna, która nam skrawa ten nasz węgiel. I proszę Państwa, prezentowany tu system to system zawałowy. Sekcje się przesuwają, skały z tyłu się walą. W ten sposób dzisiaj federujemy właśnie węgiel. To czerwone pole to nic innego jak wybrany węgiel na wybiegu ściany, bo tak to się nazywa. Zatrzymanie troszeczkę przed tym końcowym chodnikiem. Zabieramy te maszyny, przenosimy do kolejnego wyrobiska i tam potem znowu od nowa nasza praca trwa. Szanowni Państwo, przy kombajnie ścianowym dzisiaj będziecie, przy kombajnie chodnikowym też dzisiaj będziecie, sekcję obudowy zorganizowanej też zobaczycie. Tak jak powiedziałem, prezentowany system to system zawałowy. Jedyny dzisiaj funkcjonujący. Zawałowy to znaczy, że po przejściu tych wszystkich maszyn za tymi elementami obudowy zmechanizowanej, które zabezpieczają miejsce pracy górnika, jak to się wszystko przesuwa, to skały mają się zawalić, bo straciły podparcie. Zabraliśmy węgiel, zabraliśmy maszyny. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze 20 parę lat temu funkcjonował bardzo często w naszym regionie system podsaczkowy. Polegało to na tym, że sprowadzaliśmy pod ziemię jakiś materiał, którym żeśmy wypełniali przestrzeń po zabraniu węgla. Metody były dwie, sucha i mokra. Sucha polegała na tym, że rurociągami specjalnie przygotowanymi przy pomocy sprężonego powietrza do odpowiednio przygotowanej przestrzeni wrzucaliśmy takie kamyki w gradacji powiedzmy do 30 do 50 mm i te kamienie tam były lokowane. Jak żeśmy zabierali te nasze maszyny, to skały po prostu osiadały na tym zgromadzonym materiale. Metoda mokra dokładnie to samo, czyli przygotowana przestrzeń, tylko że zamiast powietrzem wrzucać, to my przy pomocy wody w sumie to wlewaliśmy taką mieszaninę wodno-piaskową, piasek zostawał, woda odpływała i na piasku takim zgromadzonym właśnie te skały się opierały. Stosowaliśmy to dlatego, że federowaliśmy płytko, czyli wpływ na naszą powierzchnię bardzo duży, no i te szkody górnicze po prostu trzeba było minimalizować. Obecnie federujemy już daleko poniżej 1000. Proszę Państwa, niedaleko nas kopalnia Budryk, Ornontowice. Kierunek na Wisłę od nas. Kopalnia Budryk ma szyb zgłębiony do poziomu 1290, a potem jeszcze w dół się jedzie za węglem. Więc my już grubo poniżej kilometra jesteśmy i te skały mają taką fajną cechę, że nie muszą się 1 do 1 wypełnić. Jak zabierzemy coś na dole 2 metry, to wcale nie znaczy, że u góry na przykład 2 metry się zapadnie. Jakie dźwięki są porobione. Pani się wystraszyła. Wyobrażasz sobie? Tak? Szanowni Państwo, jesteśmy w wyrobisku ścianowym z XIX wieku. System ścianowy, ten, który widzieliście przed chwilą, węglowe maszyny, to nie jest nowość. Sam system, natomiast różni się wyposażeniem. Obecnie federują maszyny, mamy przenośniki super, a kiedyś dalej to jest system ścianowy, tyle że tutaj pracuje górnik przy pomocy dwóch podstawowych narzędzi, czyli takiego niewielkiego kilofka i młotka dwuobuchowego. Zobaczcie, taki sobie kilofek i taki młotek dwuobuchowy. Te dwa elementy, te dwa narzędzia to nic innego jak nasz herb. Skuplowane, czyli skrzyżowane te nasze dwa narzędzia to herb, proszę Państwa, i on na Waszych kaskach jest na każdym z Was. Dobra, tu Wam pokażę, dlaczego była lampa olejna. Ona paliła się przeważnie 12 godzin, czyli tyle, ile trwała szychta, czyli zmiana. Kanarek był powieszony na wysokości metra. Miał wyczuwać, jak się gazy ulatniają. Jak przestawał śpiewać, to znaczy, że coś się ulatnia, trzeba uciekać. A powyżej, jak skały się po prostu obalają. Do 1954 roku używali takich lamp. I teraz po prostu są zmienione, bo dużo niżej schodzą już teraz, jest dużo metanu, się ulatnia i już nie mogą takich lamp używać. No, po prostu wybuchało. Wycieczka z Phuket do kopalni. Powiem Pani tak, Panią Ręce do tyłu. Ojciec na wycieczce. Tutaj mamy urządzenie pracujące, mamy nasz przenośnik taśmowy jako urządzenie w ruchu. I słuchajcie, generalnie jak uruchamiamy nasze maszyny górnicze, jakiekolwiek, to na początku zawsze jest sygnał ostrzegawczy, że coś się będzie uruchamiało. Potem jest rozruch maszyny,
No i praca maszyny, czasami rozwój jest głośniejszy niż praca, chociaż nie jest to regułą. I teraz potrzebuję jeden odważny szybki palec. To dwa najważniejsze guziki na kopalni po mojemu knefle. To kopalnia stój i kopalnia jedź. I teraz pani uruchamia kopalnia jedź to który? O, proszę pani. Mniej telewizji, mniej pilota. To nie pilot do telewizora. Zawsze w maszynach czerwony guzik to stop. Młoda damo, zapamiętaj to sobie, bo nie wiem, czy tata ci to przypomni. Czerwony guzik w maszynie to zawsze stop. Stop, zawsze. Czyli czarny. To śmiało, mocno. Uwaga. Idziemy do końca, co maszyny. Ruszyła maszyna. Wiecie, co mi się podoba, że ten pan opowiada to z pasją. Ja muszę właśnie to koniecznie dodać, jeżeli ten pan to kiedykolwiek obejrzy. Bardzo bo pozdrawiamy, jest pan serio, świetny w tym, co pan mega, robi. Z taką zajawką, co No. się opowiadać, to aż chce się słuchać. Pan mówi, że był ratownikiem górskim przez 24 lata i teraz pewnie pracuje jako przewodnik. Świetnie, naprawdę. Niesamowity jest. No i tutaj się wydobywało kiedyś. Trzeba nisko iść schylonym. Tutaj już pierwszy kombajn, którego używali. Co ciekawego się dowiedziałem, ja byłem przekonany, że górnicy mają problem z pylicą. A pan powiedział, że jeżeli się wydobywa węgiel, to nie ma tego problemu, bo pył tworzy się od wyrąbu kamieni, a nie węgla. A ja byłem przekonany, że to właśnie mają bardzo duże, no chyba, że też mają, no. Ale pan twierdzi, że to właśnie tak nie działa. Mówią o tej pylicy, żebyśmy przekonani, że to od węgla się robi. Okej, teraz kolejna część. Będziemy jechać kolejką. Właśnie przed chwilą panu powiedzieliśmy, że świetną robotę robi. Mówi, że już 11 lat tak pracuje, a ogólnie w górnictwie ma doświadczenia ponad 30 lat. Także zna się na robocie. Widać, że jest pasjonatem. O, takimi będziemy jechać? Nie, to jest... Nie takimi. Ja się zastanawiam, kiedy oni wreszcie zaczną produkować kaski na moją głowę? Masz największą głowę chyba. Pewnie nigdy. Może być trochę głośno na koniec pokazu, więc uwaga. Wiecie, że kopalnia nie jest cicha. Koniec hałasu. Szanowni Państwo, jesteśmy przy kombajnie chodnikowym Alpina AM50. Kombajn chodnikowy, czyli maszyna, która wykonuje takie wyrobiska, bo tak my określamy te przestrzenie. Budujemy takie korytarze długości czasami nawet do 3 km, wszystko w zależności jakie mamy potrzeby i przede wszystkim jakie są możliwości, głównie wentylacyjne, czyli jakie warunki tutaj klimatyczne mamy. Słuchajcie, takie maszyny trafiły na polski rynek w latach 70. Austriacka firma je produkowała. Potem bardzo szybko firma Remag dostała licencję i po dzień dzisiejszy produkuje. Maszyna działa w ten sposób, że te dwie półkule, które widzieliście się pięknie kręciły, to nasze organy urabiające, które urabiają węgiel przede wszystkim, a jak się natrafi kamień, to też sobie dajemy radę. Dwie półkule, na każdej 48 noży, czyli razem 96. Noże, które zauważcie, są osadzone luźno. One się kręcą, one się przesuwają. One mają kształt stożka. I słuchajcie, właśnie dlatego, że się potrafią same tutaj obracać przy naszej pracy, to jest to, co daje nam taki dziwny efekt. Bo jak pracujemy czymś,
coś tniemy, to to narzędzie się tępi. Nawet chleb do noża, nóż do chleba, przepraszam bardzo. Nóż do chleba też się tępi, jak kroimy chleb, nie Boże, jak jest ciepły. Natomiast tutaj jest tak, że to jak się tępi i on się obraca, to on się tępi za każdym razem w inną stronę i summa summarum zawsze wychodzi nam stożek. A stożek jest nam potrzebny, żeby rozbijać skałę. No i to jest takie tępi się, ale się ostrzy. To jest ten taki kombajn, co na filmie pokazywali. Jesteśmy w ścianie. W wyrobisku ścianowym, gdzie my wydobywamy te duże ilości węgla, mówiłem, to 1500 ton na zmianę, to właśnie to miejsce. Kombajn, 1500 ton. przenośnik zgrzebowy i sekcja obudowy zmechanizowana. Blok żelazny, który widzieliście, jak żeście wjeżdżali do kopalni, tak jak była droga wjazdowa, to po prawej stronie stały takie sekcje, to tu też będzie jako element pracujący. Muszę się od Was odciąć, żeby było bezpiecznie. I to jest zapadowa? Słucham? Że to się zapadowa? Zawałowa. Zawałowa, nie zapadowa. A pan będzie odpalał. Wybiera ścianę, to się przesuwa, zanim wszystko się... Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, kombajn, przenośnik, sekcja obudowy. Skrawamy kombajnami węgiel do wysokości nawet 6 metrów. Oczywiście te kombajny wtedy mają inne gabaryty niż ten nasz, bo ten nasz tak spokojnie do 2,20 potrafi. I proszę Państwa, jak zabieramy węgiel przy pomocy kombajnu, tymi organami robiącymi, to zawsze na początek zabieramy węgiel pod stropu. Zawsze ten pod stropu jest pierwszy zabierany. Jak mija nas organ urabiający, to sekcja wykonuje ruch, który żeście widzieli przed chwilą, czyli ten daszek tej sekcji się obniża, przejeżdża do przodu i podpiera skały stropowe. Widzieliście, że tu się dosyć ciasno robiło wtedy, miejsca dla pracy dla górnika troszeczkę mało, ale to nic nie szkodzi, bo kombajn jedzie dalej, kolejne sekcje się przesuwają. Jak minie nas ten drugi organ urabiający, jego zadaniem zabrać resztę węgla oraz oczyścić tak zwaną ścieżkę, czyli miejsce, do którego za momencik wepchniemy przenośnik. Te same siłowniki, które przemieszczają sekcję, załączamy w drugą stronę, sekcja jest rozparta, więc siłownik ma dosyć potężną siłę, jak pasuje ich kilka, wpychamy ten przenośnik do tej pustej przestrzeni, gdzie kiedyś był węgiel, a ten przenośnik jest wjeżdżą dla kombajnu. Jak kombajn będzie jechał w drugą stronę, organy wystają poza, więc znowu skramamy węgiel na całą szerokość. Jak ten przenośnik przesuwamy, to on się tak troszeczkę wygina. Kiedyś były takie zabawki na targach, że tam ogonkę, znaczy węża łapało za ogonek, tak, i on się tak fajnie wyginął. Dokładnie tak samo to działa, są tu takie zawiasy, takiej dość solidnej konstrukcji z łańcucha zrobione. Możemy to wygiąć, przepchnąć i mamy piękne wydobycie. I znowu wtedy mamy szerokie miejsce pracy, tutaj bezpieczne dla górnika. Moi drodzy, czego teraz się dowiedziałem ciekawego, właśnie zapytałem pana, czy jak się jedzie A1 i są uskoki na drodze, jedzie się tak oczywiście, bo dzisiaj nawet nią jechaliśmy i całe życie słyszałem o tym, znaczy nie tylko o tej drodze, ale o innych, jak są takie zapaliska, że to są szkody górnicze. A właśnie pan to zdementował, że wcale tak nie jest, że to, że te drogi są takie krzywe, to wcale nie zależy od kopalni i od jakichś, wiecie, zapalisk, tylko po prostu od tego, że ludzie, którzy budowali tą drogę, użyli taniego kamienia, a nie tego droższego, który powinni. I to jest tylko ich wina, że się pozapadała droga. Także dementuję, jeśli ktoś myśli, że to są szkody górnicze, to podobno nie. Przynajmniej tak twierdzi nasz pan przewodnik. A ja mówię, że Ja też mówię, że, bo powiedział to tak wytłumaczył bardzo sensownie właśnie. Że to raczej ci, którzy budowali, chcieli sobie oszczędzić pewnie na kamieniu. Kamień zmoknął, zapadł się i teraz mamy krzywą autostradę. Czy ekspresówka raczej. Ogólnie tutaj jest 2 kilometry chodzenia i sądzę, że to jest bardziej dla dorosłych wycieczka niż dla dzieci. To jest wybuch metanu.
Pokażę wam jeszcze, jak wygląda podziemny bar. Można sobie tu na sam koniec przyjść, coś się napić. No. Wycieczka do kopalni zakończona. Zdecydowanie polecamy. Bardzo polecamy. Świetne to jest. Uważam, że nie dla dzieci, dla dorosłych raczej. Bardzo, bardzo warto. Tylko zarezerwujcie sobie tak lepiej 3 godziny, bo zwiedzanie jest tam 2 No. z kawałkiem, ale jeszcze zanim wyszliśmy, trzeba czekać na te windy, więc No dokładnie 3 godziny bez 4 minut nam zeszło. ale warto. Bardzo warto. Koniec pierwszej części. Oglądajcie dalej z innej części Polski. Prawdopodobnie Z Mazur. z Mazur albo z gór. Zobaczymy. Albo to i to. Nie wiadomo. Siemanko. Jak wiecie, mieszkam w Bielsku-Białej. Oficjalnie leży na Śląsku, ale my się nie uważamy za Hanysów, tylko za Goroli. I przyjechaliśmy właśnie teraz aktualnie do Międzybrodzia Bialskiego. Ode mnie z domu wystarczy przejechać jedną górę przez Przygibek i jesteśmy. Bardzo blisko, dlatego przyjechaliśmy sobie tutaj nad jezioro, to przyjechaliśmy tylko zobaczyć, ale później wjeżdżamy na górę Żar. Nie wiem, czy ktoś z Was był, pewnie tak, no bo to jest dość popularne miejsce z tej strony Polski, czy raczej z tej strony Polski, to chyba nie mogę powiedzieć. Beskidów. Beskidów? Na pewno ktoś tam był. W tym rejonie. W tym rejonie, o, to jest dobrze powiedziane. Pola namiotowe się zaczynają, kempingi. Fajny wakacyjny klimacik tu jest w Międzybrodziu. I Jezioro Żywieckie. Jak byliśmy mali, to zawsze przyjeżdżaliśmy tutaj z tatą pod namioty i na ryby. Się łowiło w nocy. Akurat w przyszłym tygodniu jedziemy na Mazury, jak co roku. Ale w tym roku będę robił kurs na łódkę. Motorową oczywiście na początku, ale zaczynam się za to brać. Chcę sobie pływać. No i właśnie chłopak usłyszał tutaj, że będę robił kurs. Akurat się okazało, że mnie ogląda i już nas zaprosił, że możemy następnym razem przyjechać i dostaniemy łódkę, żeby sobie popływać. Góra Żar. Tutaj właśnie musimy sobie kupić bilecik i dalej trzeba wyjechać kolejką. Jakiś taras widokowy jest. O, patrz jak ładnie. Trasy narciarskie. Ale jest pięknie w tych górach u nas. 39 zł góra dół, bilet kosztuje. Parking 30 zł. O, to jakiś park linowy. Góra Żar. Se robią tu zjazdy. Góra Żar, 761 metrów nad poziomem morza. A, to jest tor słoneczkowy. Chciałbyś się przyjechać? Tak, ale chyba nie mamy czasu dzisiaj. Dobra, jednak stwierdziliśmy, że idziemy sobie zjechać. Jeden zjazd 16 zł. Aha, nie, bo to dziecko z opiekunem będziemy musieli osobno jechać. Bez. Chyba, że będę twoim opiekunem. Ale ty piracie słoneczkowym. A jak? Nie hamuj ani raz. Ile się można rozpędzić najszybciej? O, to super. A trzeba gdzieś hamować, czy nie trzeba? Czy można jeszcze raz zjechać? Aha, dobra. Tylko trzeba mocno do przodu, jakby do samego końca. Okay? Czekamy chwilę. Tutaj, tył. Pas. Jeźdź, to leci! Myślałem, że będzie trochę wolniej, a to całkiem spoko. Cyk, tak, fotoradar.
Hamuj! Fajnie było, spotkaliśmy paru naszych widzów, których serdecznie pozdrawiamy. A my czekamy na kolejkę żuciajdu i wracamy. Dzisiaj bardzo ważna okazja, nie możemy się spóźnić. Ja wam powiem, 60. urodziny mojej mamy, także napiszcie życzenia dla mojej kochanej mamy. Kolejny etap naszej podróży po Polsce. Mazury, jak co roku, od paru lat. 22, dojechaliśmy do Sztynortu, a do koncert Szanty. Z powrotu czekać chcą morskich przygód, morskich wód. A tu czas, cholera, płynąć na miesięcy długie dni. Na nieznane wody gdzieś, gdzie wieje wiatr, żaglowców, gdzie legendy, wilków. Trochę ciemno jest i niestety nie pokażę za dużo, ale może przyjedziemy tu w dzień zobaczyć. Bo chyba tu jeszcze nie byłem. Ej Boże, moje Boże, dziewczyn ci jestem bardzo. No i dojechaliśmy. Tutaj nasza cała ekipa. Właśnie śniadanko zjedliśmy. Tutaj część namiotów, tu przyczepa. My w samochodzie spaliśmy. Tutaj kuchnia jeszcze zrobiona. Świetny klimacik jest. Dzisiaj akurat wieczny dzień jest bardzo. Że fale na jeziorze. A ja dzisiaj jadę robić kurs. No zobaczymy, akurat ja będę na innym. Tutaj są śniadrby, jadę gdzie indziej. Może tam będzie lepiej. Powiem, że mega się cieszę, że wreszcie zrobię kurs na łódkę. To będzie oczywiście, wiecie, no motorową. Ale myślę, że nieraz się przyda, bo ostatnio nawet jak byliśmy we Włoszech, można było sobie wynająć na łódkę, popływać. No i nie udało się, no nie mieliśmy dokumentów odpowiednich. Także jak zrobię, do 30 dni się czeka. I później będziemy korzystać z tego. No i w Tajlandii w ogóle też fajnie sobie będzie gdzieś tam popływać. O ile da rady. Ale pewnie tak. Pewnie będą jakieś miejsca, gdzie będzie można było wynajmować łódki. Może kiedyś się kupi jakąś. Tata wie. Mój brat sobie też zrobił taki kurs już miesiąc temu. No, ja trochę odgapiłem. Ale to nic. Fajne rzeczy można odgapiać. Taką piękną BM-kę dostałem od Odkryj Auto. Także bardzo, bardzo dziękuję. Świetnie się tym jeździ. Sportowy świr. Moi drodzy, szybkie przypomnienie. Koszulki podróży wojownika, nie tylko, dużo różnych fajnych gadżetów. Dodatkowo moja książka. Wszystko znajdziecie na stronie Extreme Hobby. Wysyłka książki w Polsce, za granicą. Są różne opcje. I tak samo, jeśli chcecie na przykład e-booka, mojej książki lub e-booka, nasz przewodnik po Tajlandii, zapraszam na stronę www.notolecę.com. A książki na Extreme Hobby. W opisie filmu możecie wszystko znaleźć. Państwo, witamy w Nowych Gutach. No pogody. Byliście tu kiedyś? No my akurat nie. Nie. Jesteśmy pierwszy raz. Przyjaźń sobie właśnie zjeść coś, może jakąś rybkę, ale na pewno chcę gofra zjeść później. Gofry z bitą śmietaną, sosem czekoladowym i owocami to jest smak wakacji w Polsce. Oczywiście dla mnie. Uwielbiam. Przyjaźń tutaj właśnie zobaczyć, bo tu jeszcze nie byliśmy, dlatego coś nowego. Na Mazury przyjeżdżam ja od 4 lat. 4 lata temu pierwszy raz z Laną przyjechałem. I co roku w wakacje tu jesteśmy, bo uwielbiam normalnie. Przyjechałem właśnie do miejscowości, która nazywa się Ruciane Nida. O, przed chwilą byłem zjeść tak pysznego gofra. Dla mnie właśnie gofry z bitą śmietaną, jagodami lub truskawkami i polewą czekoladową. Smak wakacji. Smak wakacji w Polsce totalnie. No a tutaj właśnie do szkółki. Na początku parę godzin będzie teorii, później praktyka. Może wam coś pokażę, jak się uda.
czyli im wyższa pawęź, tym dłuższy silnik, im krótsza, tym ten silnik krótszy. Tak, tak. Kolejny etap. Praktyka. No, to jest tam praktycznie rzeczy sobie, no. Ja ci będę trzymał, jak? A, dobra. Bo ona ci będzie skręcała w lewo, wiesz? Moi drodzy, właśnie wjechało ogłoszenie naszych kolejnych obozów Nag Muay Camp w Tajlandii. Będą obozy w styczniu, w lutym i w marcu. Na razie oczywiście zbieramy na styczeń od 17 do 31 albo 30. 2 tygodnie. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na stronę www.nagmuaycamp.com albo na naszego Instagrama nagmuay.com Nagmuay podłoga camp, Nagmuay Camp, dokładnie. Odzywajcie się, zapraszamy, co roku jest fajnie, co roku zawsze ekipa fajna dopisuje połączenie wakacji i sportu i fajnych imprezek. Także zapraszamy, a my właśnie jedziemy do Szczech Wielkich Trzech Wielkich do zajazdu. na pierogi. Idziemy zjeść coś dobrego. Właśnie tutaj polecają ludzie, także jedziemy sprawdzić, jakie są, a później relaksik nad jeziorkiem. No i przyjechaliśmy do Zajazd Wiejski. Mieliśmy pyszną kulkową. I patrzcie, jakie pierogi nam ogromne dali. Pierogasy. Pierogasy. Tu mamy ruskie, a tu mamy z jagodami. Przyjechałem sobie jeszcze do miejscowości Nowe Guty. Tutaj nad jeziorko, na plażę, na gofra. Jeju. To jest mój smak wakacji. Gofry i piwko z sokiem. I miałem taką ochotę, że specjalnie tu przyjechałem i niestety tu już nie mają, bo już jest za późno. Mam nadzieję, że tam dalej jeszcze mi się uda. Fajna Mazura. Dajcie znać, kto z Was lubi Mazury. Bo ja lubię i to bardzo. A jak teraz mam patent na łódkę, to będę robił jeszcze bardziej, będziemy przyjeżdżać i łódkę sobie pożyczać. No i takie wakacje to szanuję. Chociaż wczoraj miałem jeszcze lepszego. Nie przejedzie. Obok nie ma? Nie ma. Tam dalej już nie ma drogi. Kiełbaska z ogniska. To są wakacje. Krzysiek. No i wreszcie w dzień, w który wyjeżdżamy, jezioro się uspokoiło. No wiadomo, że nie. Ale dzisiaj jest ładnie. Wszystkie dni były spoko. Tylko było fale jak na morzu normalnie. No, jestem w pięknych Mikołajkach. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Co roku tutaj jestem. I właśnie dzisiaj niespodzianka. I akurat spotykam się tutaj z Polem. Czekam na niego. Zaraz ma przyjechać. Lubię tu być. Chyba najbardziej z wszystkich miast na Mazurach właśnie lubię Mikołajki. O, nasz chyba. Jest stary gangus! W Mikołajkach obowiązkowo zapieks. To jest takie dobre miejsce. Już tu kiedyś jedliśmy, polecane bardzo, także też polecam. Polecam tego... Czekaj, chciałem powiedzieć, ale grobica. Język mi się zaplątał. Zajebiste to, no. Na gofry też to przyjdziemy, bo też są tutaj zajebiste. Idziemy gdzieś poszukać jakiejś łódki, żeby popływać. Okej, łódkę mamy załatwioną. Taką malutką, ale to tak chcemy sobie po prostu wypłynąć
żeby sobie na spokojnie posiedzieć, pogadać, coś nagrać. No i popływaliśmy trochę, zjedliśmy. Dobra Piotrek, gdzie teraz będziesz jechał? Do twojego ulubionego miejsca na świecie, tak? Tak, dobra, to ja wam opowiem, bo Piotrek jest zajęty. Piotrek jedzie tam, gdzie kocha najbardziej, tam, gdzie mu się najlepiej podróżuje i tak się stęskni już za tym kontynentem, że wraca znowu. No, jak lubi, to lubi, jego Za sprawa. miesiąc Jego sprawa. do Burundi, przepraszam, mogło być brudne, Komory, DR Kongo, Sudan Południowy, Etiopia, Będziesz mu głowę? Będziesz jeszcze farbował włosy? Na pewno. Djibouti, Somalia, Erytrea. Ale jak byś zafarbował włosy, to by nie było źle. Troszkę wyjaśnij sobie, jak w tym Sudanie Południowym. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam mają taki fajny sposób. Taki dość dziwny, ale działa. Moczem. Mocz ma amoniak i te ich czarne włosy robiły się rude. Oni myśleli, że to jest blond, ale były rudzi po prostu. No, a ja na razie nigdzie się nie wybieram, także zapraszam do Piotrka na kanał. Zobaczycie jeszcze więcej Afryki. Pozdrawiam. Pozdro. Ja też jeszcze nie. Jeszcze do Warszawy jadę. Jeszcze jedno miejsce wam pokażę fajne w tym vlogu. No i pozdrowienia z Warszawy. Przyjechałem właśnie pod stadion, bo niby gdzieś tutaj jest Polski Związek Żeglarstwa. Muszę dokumenty złożyć. Mam nadzieję, że on jest tutaj naprawdę. Przed chwilą pojechałem gdzieś za miasto, 40 minut kupiłem po ulicy i się okazało, że no nie całkiem tam. O patrzcie, tutaj akurat przy Polskim Związku Żeglarstwa w środku można sobie na stadion popatrzeć. Fajnie, nigdy tu nie byłem. Ciekawe, czy mogę wyjść na zewnątrz. Lipa, zamknięte. Dobra, niestety nie mogę. Nie wiem, jakim cudem, ja nigdy nie byłem na stadionie jeszcze. No ale w sumie się nie ma to dziwić, bo ostatnio, jak przyjechałem do Warszawy, jakieś 2 tygodnie temu, niecałe, pierwszy raz jechałem metrem. Człowiek cały świat prawie widział, a teraz widzi pierwszy raz Stadion Narodowy u siebie w kraju. Tak to jest czasem. Pamiętam czas, jak chodziłem do szkoły, w sumie mojego pierwszego malucha miałem, jak miałem 16 lat. Nie ma to się przyznawać, jeździło się bez prawka. Wtedy się kupowało za 200-300 zł. Szok. Teraz za takiego to pewnie trzeba zapłacić 30 000. Nie wiem, ale na pewno dużo. No i wieczór spędzamy tu na samej górze. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają tam tarasy widokowe. No i wchodzimy. 19:30, żeby fajnie zachód słońca pooglądać. No, jesteśmy na samym górze, na 53. piętrze, na tarasie widokowym. No, patrzcie, jak pięknie wygląda. Złote tarasy na dole. Tam restaurację, gdzie zaraz pójdziemy. No sobie muszę powiedzieć, bo tam jest ten sam widok. No i tutaj jest restauracja z widoczkiem. I zaraz przejdę i wam pokażę, jak to wygląda pięknie. Naprawdę fajne miejsce. Myślę, że jak się jest w Warszawie, warto to odwiedzić. Jeszcze jak się trafi na dobry zachód słońca, to już w ogóle musi być super. Przygotowane fajne ławeczki. Muszę sobie poczekać. A, dzień dobry, dzień dobry.
No i zaczynamy naszą kolację. Ośmiorniczka. Tutaj mamy kozi ser. Tutaj śledzik. Tutaj papryczki. I tutaj mamy jeszcze tatara. Moi drodzy, to popróbujemy. Patrzcie. Śledzik. Tutaj śledzik. Śledzik jest z jabłkami na górze. A musisz sobie przekroić. No, tak. Z jabłkami i tutaj na dole jeszcze jest ziemniak. Ciekawe połączenie. No, obiad piątkowy moich rodziców. Ciekawe połączenie. Nie jadłeś nigdy tak? Śledzia z jabłkiem? A, z jabłkiem to nie, ale z ziemniaczkami to... Tak, ale z jabłkiem nigdy. Papryczki, no to papryczki już próbowaliśmy. O Jezu, Zjedliśmy pyszne. połowę porcji, jest petarda. Tutaj moje ulubione. Czyli ośmiorniczka. Tutaj akurat jestem specjalistą, bo wszędzie jem. Jest dobrze zrobiona, bo nie jest guma. No właśnie zaczyna wiać i zaraz mówili, że będzie padało, także wybaczcie. O, ale ładnie wygląda. Wow. Fajnie, jakby ktoś nie zrobił. Pięknie. Tak Warszawy z góry jeszcze nie widziałem. No i jeszcze deserek. Polskie jabłka z kruszonką, z lodami. Creme brulee. Wow, to jest cynamonem. No, powiem wam, że to naprawdę świetne miejsce, żeby sobie przyjść na kolację. Tu jeszcze na całkiem fajną randkę. No i pierwszy odcinek z Polski zakończony. Myślę, że mógł być ciekawy, że mógł wam się podobać. W kolejnym odcinku zapraszam was na Ibizę. Ibizę, później będzie Grecja, później może znowu Polska. Tak jak mówię, mało będę nagrywał ze względu na to, że mam wakacje, których naprawdę bardzo potrzebuję. Trochę będę nagrywał, ale dużo mniej niż zamierzałem. A kolejna podróż dopiero będzie w połowie września, gdzie polecę na Papuę Nową Gwineę i tam się zacznie podróż po krajach Oceanii. Dzięki, że oglądaliście. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby skomentować, zostawić lajka. A kto nie subskrybuje, zostawcie suba. Pozdrawiam.